Nawiązując do obecnej sytuacji, wczoraj na Instagramie zapytałam się Was, czy bylibyście chętni na filmik odnośnie radzenia sobie na własną rękę z hybrydą i żelem w domowym zaciszu. Z uwagi na dużą liczbę takich filmików w ostatnim czasie, pomyślałam, że może macie przesyt tego typu materiałów, ale zdecydowana większość na pytanie o to, czy mam przygotować taki filmik, odpowiedziała twierdząco. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na krótki poradnik dotyczący hybrydy i żelu. Dokładnie skupię się tutaj na radzeniu sobie z ubytkami, skracaniu, wspomnę też o ściąganiu materiału. Zanim zacznę, chciałam jeszcze skorzystać z okazji i zwrócić się z prośbą do osób posiadających duże zapasy rękawiczek jednorazowych i maseczek. Szpitale w całej Polsce apelują teraz o brak tego typu produktów. Dlatego bardzo Was proszę, jeśli macie taką możliwość, podarujcie część swoich zapasów teraz najbardziej tego potrzebującym placówkom. Link do grupy, którą widzicie teraz na filmiku, znajdziecie w opisie. Po trochę przydługim, ale myślę, że potrzebnym wstępie witam Was serdecznie na moim kanale. Nazywam się Aniela i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na potrzeby filmiku przygotowałam specjalnie 2 paznokcie ze sztucznym odrostem. Jeden z nich jest przedłużony żelem, na drugim znajduje się hybryda. Paznokieć przedłużony żelem ma dodatkowo ubytek po boku. Materiał podzielę na 2 części. Zajmę się w nim omówieniem kłopotów, jakie mogą wystąpić z paznokciami żelowymi, a następnie przejdę do manikiru hybrydowego. Zanim zacznę omawiać zarówno manikir hybrydowy, jak i żelowy, najpierw pokażę Wam, czym będę pozbywała się materiału z paznokcia. Jest to pilnik o gradacji 100 na 180. Strona o gradacji 100 jest ostrzejsza i nadaje się wyłącznie do paznokci żelowych. Natomiast gradacja 180 jest już dozwolona dla naturalnej płytki. Różnice w gradacji można zauważyć gołym okiem. Jeśli tego nie dostrzegacie, możecie sprawdzić palcem lub po prostu zacząć piłować jedną i drugą stroną. Wtedy na pewno odczujecie różnicę. Uważajcie na krawędzie świeżo odpakowanego pilnika. Są bardzo ostre. Jeśli posiadacie drugi pilnik albo polerkę lub bloczek polerski, możecie przytępić krawędzie pilnika w sposób widoczny na filmiku. Pilnik został przygotowany, teraz czas na omówienie odrostu na paznokciu żelowym. Oczywiście jeśli paznokcie są w dobrym stanie, bez ubytków, jak najbardziej zalecam Wam nie ruszania ich i poczekania na wizytę u kosmetyczki. Jeśli jednak chcecie je trochę skrócić, wtedy wystarczy podpiłować kształt paznokcia, trzymając pilnik od dołu. Nie trzymajcie go pod kątem prostym względem paznokcia lub nie przechylajcie go do powierzchni paznokcia. Trzymając pilnik od spodu, jesteśmy w stanie skorygować kształt i długość bez naruszania lakieru znajdującego się na powierzchni. Do skracania używam gradacji 180. Oczywiście pamiętajcie o tym, że w przypadku paznokci żelowych im więcej będziecie skracać paznokieć, tym grubszy będzie wolny brzeg. Jeśli jednak zdarzy Wam się sytuacja z ubytkiem po boku, samo lekkie skrócenie nie pomoże. Złamanie nadal będzie przeszkadzało w codziennym funkcjonowaniu i się pogłębiało. W przypadku ubytku niestety musicie skrócić paznokcia do momentu złamania. Przed większym piłowaniem przygotuję sobie zwilżony ręcznik. Pył nieco osiądzie na wilgotnym ręczniku i nie będzie tak bardzo latał w powietrzu. Możecie to zrobić gradacją 100 lub 180. Jeśli macie taką możliwość, przytrzymajcie sobie swój naturalny paznokieć. Im głębsze złamanie, tym delikatniejsze ruchy wykonujcie, tak aby nie sprawiały Wam bólu. Skróciłam już dość sporo paznokieć, ale jeszcze nie doszłam do właściwego momentu, dlatego wykonuję jeszcze raz kilka ruchów pilnikiem. W rezultacie oczywiście zostałam z grubym i krótkim paznokciem. I tak pewnie nie jest tak gruby jak Wasze, ponieważ specjalnie nie nakładałam sobie dużej ilości produktu, aby zrobić pęknięcie po boku. W takiej sytuacji możecie zostawić paznokieć, jeśli nie przeszkadza Wam jego grubość. Domyślam się jednak, że wolicie coś z tym zrobić, dlatego przyłóżcie pilnik na płasko do powierzchni paznokcia i zacznijcie zdejmować produkt. Tutaj używam gradacji 100. Zaczynam od ściągnięcia koloru ze środka paznokcia, a następnie kieruję pilnik na boki. Zwróćcie uwagę, że staram się zostawić materiał po bokach i u góry od strony skórek.
Po zdjęciu nadmiaru materiału odwracam pilnik i gradacją 180 piłuję resztę. Używam tu większej gradacji, ponieważ piłuję na krawędzi żelu i naturalnej płytki. Uwaga, podkreślam, nie usuwajcie same na własną rękę całego materiału żelowego z płytki. Jest to niebezpieczne, możecie sobie w łatwy sposób przepiłować płytkę. Jeśli nie macie zapowietrzeń, nie ma potrzeby pozbywania się żelu z płytki. Usuńcie jedynie nadmiar tego produktu. A co jeśli jednak macie zapowietrzenia? Czyli powietrze dostało się między żel a naturalną płytkę. W takim wypadku możecie lekko przypiłować zapowietrzenie gradacją 180, ale jeśli żel Wam odpadnie, wtedy nie piłujcie dalej naturalnej płytki. Na koniec wyrównuję płytkę przykładając pilnik pionowo do płytki, poruszam nim z prawej strony do lewej, wykonując jednocześnie ruchy w górę i w dół. Tutaj, tak jak poprzednio, pilnik przyłożony jest na płasko. Tak wygląda mój paznokieć. Niestety kilka razy najechałam sobie pilnikiem na skórki podczas patrzenia się w kamerę. Zaraz przejdę jeszcze do pielęgnacji skórek, ale teraz czas na odrost hybrydowy. Tutaj, tak jak przy żelu, jeśli nie macie ubytków, hybryda super się trzyma, możecie ją delikatnie skrócić, ale to też nie jest wskazane. Jeśli jednak bardzo przeszkadza Wam długość i koniecznie chcecie skrócić hybrydę, to tu podobnie jak poprzednio. Pilnik trzymamy od dołu, aby nie naruszać koloru. W przypadku, gdy hybryda nie trzyma Wam się dobrze, macie złamania czy odpryski, w tym wypadku, tak jak poprzednio, skracamy paznokcia do momentu złamania, jeśli się da. Jeśli chodzi o ubytki i wyrównanie płytki, tutaj musicie tak jak poprzednio ściągnąć nadmiar materiału. Tym razem używam gradacji 180, ponieważ tego materiału jest zdecydowanie mniej i bardzo łatwo mogę dostać się do naturalnej płytki. Delikatnie ściągam kolor w ten sam sposób jak poprzednio, czyli najpierw zaczynam od środka, schodzę na boki, a następnie delikatnie usuwam obręcz wokół skórek. Tak jak w przypadku żelu, jeśli natraficie na jakieś zapowietrzenie, możecie je usunąć delikatnie za pomocą gradacji 180. Następnie możecie wyrównać delikatnie materiał, trzymając pilnik na płasko, czy pionowo, czy poziomo, tak jak pokazywałam, ale unikając już tych miejsc, w którym produktu nie ma. Niestety nie jestem w stanie pokazać Wam, jak obchodzić się z zapowietrzeniem, mogę Wam jedynie opisać, co zrobić w takiej sytuacji. Na ściągnięty kolor i wyrównany żel czy hybrydę możecie nałożyć zwykły lakier. Na produkcie hybrydowym czy żelowym takie zwykłe lakiery trzymają się lepiej niż na naturalnej płytce. Jeśli nie nakładacie nic na płytkę, użyjcie oliwki do skórek, jeśli taką posiadacie. Ten filmik jest skierowany szczególnie do osób, które nie zajmują się paznokciami na co dzień i nie wiedzą, jak bezpiecznie można poradzić sobie z ubytkami przy manikirze hybrydowym czy żelowym. Jeśli jednak bardziej interesuje Was temat bezpiecznego ściągania hybrydy, zapraszam Was na mój inny filmik o tej tematyce. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Tak prezentują się moje paznokcie po ściągnięciu nadmiaru produktu. Mam nadzieję, że filmik okaże się dla Was przydatny. Jeśli tak, dajcie mi koniecznie o tym znać, zostawiając łapkę w górę i komentarz. Z uwagi na obecną sytuację, bardzo też Was proszę o pozostanie w domach dla swojego zdrowia i zdrowia innych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym filmiku.